Cześć, ten filmik miał być pierwotnie nie dłuższym niż minutę shortem, dlatego zrobiłem go w pionowym formacie, ale ostatecznie odrobinę się wydłużył, chociaż warto go obejrzeć choćby dla rozrywki. Na Pchlim Targu w Austrii znalazłem ostatnio fajne urządzenie na kiju, to jest tak zwany dzwon do prania, czy pompa do prania. Urządzenie wyprodukowane chyba w Szwajcarii pod marką Record Sauger. Wokół mocowania drążka widać napisy o ochronie patentowej w języku niemieckim, włoskim i francuskim. Jest także herb Szwajcarii. Od spodu widać znajdujące się otwory, którymi wciągana i wypychana była woda podczas procesu prania. Tutaj możecie na sucho obejrzeć zasadę działania takiej pompy. W środku znajduje się sprężyna, wystarczyło lekko docisnąć urządzenie do podłoża, a potem puścić. Dzięki temu woda wprawiana była w ruch. Oczywiście chciałbym przetestować urządzenie w działaniu. Na próbę nalałem trochę wody do wiaderka i dodałem odrobinę płynu do prania ręcznego. Do testu przyda się akurat kilka brudnych skarpet. Teraz wkładamy pompę do przygotowanego wiaderka, no i pompujemy. Działa to całkiem fajnie, chociaż wiaderko jest wyraźnie za małe. Powinienem to robić albo w wannie, albo w jakiejś nieco większej miednicy czy bali. Może lepiej będzie przytrzymać wiaderko nogami. Tak, teraz można prać wyraźnie łatwiej, pompa nie podnosi już wiaderka z ziemi. Zobaczcie, jak fajnie ta woda ze skarpetami się tam kotłuje i pieni, zupełnie jak w pralce automatycznej. Okej, właściwie powinienem poprać przynajmniej przez kwadrans, ale ciekawi mnie, czy już jest jakiś efekt. Wyciągnijmy skarpety z wiaderka. Muszę przyznać, że jak na tak krótkie pranie jest całkiem nieźle. Skarpety nie są już strasznie brudne, mogę je nawet wysuszyć i będą gotowe na kolejną wycieczkę. Oczywiście, gdybym chciał coś naprawdę porządnie uprać, warto byłoby nalać ciepłej wody i popracować pompą co najmniej pół godziny, a nawet potem jeszcze zrobić 1 lub 2 płukania w czystej wodzie. Ale w gruncie rzeczy ta stara szwajcarska pompa do prania Record Sauger spisała się naprawdę dobrze, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w domu, w którym teraz mieszkam, nie ma w ogóle pralki. Ten zabytek z Pchlego Targu może być całkiem przydatny do odświeżenia garderoby. Dzięki za ten test. W opisie tego nagrania zamieszczę jeszcze parę linków do głównie niemieckich stron internetowych kilku muzeów, w których kolekcjach znalazłem identyczne egzemplarze pomp do prania, a podobne tego rodzaju eksponaty pokażę tu na kanale już niedługo.